Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat, który wydaje mi się, że jest ważny i dotyczy problemu, którego wiele osób sobie nie uświadamia. Coś tam się słyszało, coś tam się wie, ale tak naprawdę to niewiele. Zauważyliście być może, że wiele sklepów wprowadziło tak zwane ciche godziny. W tych godzinach w sklepie jest ściszona muzyka i komunikaty z głośników. Przygaszone są światła i uruchomione specjalne kasy, w których osoby dotknięte objawami ze spektrum autyzmu mogą sobie skasować zakupione produkty bez kolejki. Inicjatywa fajna i potrzebna, bo osób cierpiących na te dolegliwości jest całkiem sporo, a osoby zdrowe zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z tego, jak otaczający świat odbierany jest przez takie osoby. Parę dni temu mieliśmy nawet Dzień Świadomości Autyzmu, więc pomyślałem, że i ja włączę się w tą misję, która ma pomóc nie tyle osobom w spektrum autyzmu, ale bardziej ma pomóc zdrowym zrozumieć, na czym polega ta choroba i jak można pomóc. Najtrudniej jednak jest chyba zrozumieć. Jak wspomniałem, sklepy, w tym Lidl, prowadzi akcję o nazwie Ciche Godziny. Wydaje się to być niezłym pomysłem i z tego co wiem, godziny te cenią sobie nie tylko osoby chore, ale także ci, którzy mają już po prostu dosyć otaczającego gwaru i zgiełku. Sam osobiście także lubię robić zakupy w tych godzinach i już to powinno być pewnym sygnałem dla sklepów. Może ktoś by się tam zastanowił nad tym, czy ilość bodźców, którymi sklepy atakują swoich klientów, nie jest już męcząca nawet dla zdrowych. A może by ktoś pomyślał o pracownikach, którzy często słuchają przez cały dzień wciąż tej samej muzyczki czy tych samych komunikatów. Ja wiem, że taka praca, ale może by jednak ktoś to wziął pod uwagę. Na hałas w takim samym stopniu skarżą się zarówno klienci, jak i obsługa. A co dopiero mają powiedzieć osoby, którym nawet niewielki hałas czyni duże cierpienie. Kolejna moja krytyka podejścia dotyczy wspomnianych kas priorytetowych dla osób w spektrum autyzmu. Czy osoba, która to wymyśliła, nie pomyślała o tym, że osoby takie zazwyczaj mają właśnie problem z wyartykułowaniem swojej przypadłości i przeciskanie się wśród innych ludzi i tłumaczenie im, że mają pierwszeństwo, to jest właśnie to, czego nie potrafią zrobić i nie chcą tego robić. Tacy klienci specjalni zdecydowanie wolą kasy samoobsługowe i absolutnie nie czują się na siłach zwracać na siebie uwagi poprzez priorytetowe traktowanie. Ich marzeniem jest właśnie bycie niewidzialnym. Mam więc dla sklepów radę, a widzę, że jest chęć, więc warto kuć żelazo póki gorące. Przyjrzyjcie się swoim kasom samoobsługowym i dodajcie im na przykład przycisk cichej obsługi, bo ściszanie muzyki w całym sklepie na nic się nie zda, jeżeli kasa podczas kasowania drze się na cały sklep. Wystarczyłby jeden mały przycisk, który na samym początku kasowania wyłączałby dźwięk i tyle. Dobrze by było też, aby w sytuacji, gdy taka wyciszona kasa potrzebuje pomocy asystenta kas, to zwróciłby ktoś na to uwagę, bo taka osoba z autyzmem gotowa jest czekać do zamknięcia sklepu, aż ktoś podejdzie i sama nie poprosi o pomoc. Podsumowując, dobrze, że coś się robi w tym kierunku, bo często są to problemy, które dla sklepów są bardzo proste do rozwiązania. Przy ich rozwiązywaniu jednak potrzeba też odrobiny wiedzy, a nie tylko dobrych chęci. No i najważniejsze. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich niewidzialnych, w cudzysłowiu, autystyków, których codziennie spotykam w sklepach i którzy są być może widzami kanału Gazetki i Promocje. Serdecznie Was pozdrawiam, a być może uda mi się także otrzymać pod tym filmem od Was kciuka w górę. A może właśnie macie inne zdanie niż ja. Zapraszam do pozostawienia komentarza, chociaż doskonale wiem, że czasem to jest trudniejsze niż się wydaje. W każdym razie życzę miłego dnia i do zobaczenia w sklepie. Chociaż ja też jestem trochę niewidzialny, jak Wy. Ale do zobaczenia i miłego dnia.